Cześć, witam Was bardzo serdecznie i tak jak mówiłem na ostatnim filmie, dzisiaj znajdujemy się w zdecydowanie cieplejszym miejscu. Ostatnio jak byliśmy w Tatrach Słowackich, no to tam mieliśmy jakieś -2 stopnie i mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy śnieg. A dzisiaj jak patrzyłem na prognozy, to w miejscu, gdzie my jesteśmy, ma być jakieś 25 stopni, no i śniegu raczej nie uświadczymy tutaj. Oczywiście znajdujemy się na słonecznej Malcie, jak już wiecie po opisie. No i myślę, że już nie będę przedłużał tego wstępu i zapraszam Was na krótkie zwiedzanie tej słonecznej wyspy. Oczywiście nie ma opcji, żebym Wam pokazał wszystkie najciekawsze tutaj miejsca w tym rejonie, ponieważ jesteśmy dosyć ograniczeni czasowo, ale wydaje mi się, że to, co wybrałem, to jak najbardziej jest godne uwagi i warto zobaczyć to, będąc właśnie w tym rejonie. Malta położona jest w środkowej części Morza Śródziemnego. Jest najdalej na południe wysuniętym państwem Europy. Znajduje się w strefie klimatu subtropikalnego typu śródziemnomorskiego, z bardzo łagodnymi zimami i długimi, ciepłymi, a nawet upalnymi latami. Valletta, stolica Malty, jest najsłoneczniejszą miejscowością w Europie. Malta jest krajem rozwiniętym o bardzo wysokim wskaźniku rozwoju społecznego, dobrej jakości życia oraz wysokim wskaźnikiem zadowolenia z życia. Obowiązującą walutą jest euro, a językami urzędowymi są maltański oraz angielski. Wyspa Malta jest główną wyspą archipelagu Wysp Maltańskich. Obejmuje ona prawie 78% powierzchni archipelagu i prawie 90% ludności państwa. Innymi wyspami są Gozo, obejmująca 21% powierzchni, i Comino, obejmująca niecały procent powierzchni archipelagu. Obie te wyspy są również zamieszkane. Ogólnie jak przyjeżdżamy w jakiś nowy rejon, no to wiadomo, że warto sobie pospacerować po mieście, po tych wszystkich klimatycznych uliczkach, zobaczyć jak tam wygląda życie, podziwiać, zobaczyć ogólnie na tą architekturę, która jakby nie patrzeć jest no, zdecydowanie inna od tej, z którą mamy styczność na co dzień. Ale jeżeli chodzi o mnie, to niezależnie czy są to wyjazdy w Polsce czy za granicą, to najbardziej czekam na te atrakcje przyrodnicze, te naturalne, na te miejsca, gdzie ingerencja człowieka jest dosyć mała albo praktycznie żadna. No i oczywiście podczas wyjazdu na Maltę nie mogło być inaczej.
i aktualnie znajdujemy się przy klifach Dingley, jedno z takich bardziej widowiskowych miejsc na całej Malcie. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to w najwyższym miejscu klify sięgają 250 metrów. Czy to wysoko, czy to nisko? No, dla porównania nasz największy i najstarszy chyba zabytek, znaczy najwyższy zabytek w Polsce, czyli Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ma tych metrów 230, a z anteną 237. Także myślę, że te klify jednak rozmiarów małych nie są. Maltańskie parki miejskie mają małą powierzchnię, jednak są one liczne. Większość miejscowości na Malcie ma ogrody publiczne, które są miejscem spotkań oraz placem zabaw dla dzieci. Jednym z ważniejszych ogrodów na Malcie jest St. Anton Gardens, znajdujący się przy Pałacu St. Anton, oficjalnej rezydencji prezydenta Malty. Powstał w 1623 roku, a otwarty dla zwiedzających w 1882 roku. Rośnie w nim wiele gatunków drzew i roślin z całego świata, które zostały zasadzone przez goszczące w pałacu głowy państwa. Mimo że nasz pobyt na Malcie był krótki, to udało nam się zobaczyć sporo ciekawych miejsc. Oczywiście zostało jeszcze wiele nieodkrytych zakamarków wyspy, ale na to przyjdzie czas podczas kolejnej wizyty w tym słonecznym kraju.